Team Fortress 2 to darmowy FPS shooter nastawiony na tryb wieloosobowy, w którym możemy wcielić się w jednego z członków tytułowej drużyny najemników: skauta, żołnierza, demomena, snajpera, grubego, medyka, szpiega, pyro oraz inżyniera. Tak, dobrze usłyszeliście, najemników, bowiem dwie podobne do siebie jak krople wody drużyny zostają wynajęte do walk przeciw sobie w celu typowego, czyli siłowego rozstrzygnięcia konfliktu przez korporacje należące do rywalizujących ze sobą braci. Korporację Red, w tłumaczeniu niezawodna ekskawacja i wyburzenie, która rządzi bezwzględnie jedną stroną świata, oraz Blue, czyli Zjednoczona Liga Budowniczych, rządząca oczywiście tą drugą stroną całego nam znanego świata. Dodatkowo do gry wchodzi jeszcze osoba administratorki, tajemniczej, złej manipulantki, która prawdopodobnie po cichu kontroluje obie firmy i napędza niechęć między nimi. W grze pełni rolę głosu, który wydaje rozkazy oraz ogłasza ważne wydarzenia podczas rozgrywek. Dla chcących bardziej zagłębić się w fabułę gry oraz ukryte ciekawostki, twórcy przygotowali kilka barwnych komiksów, humorystycznych filmów z różnych serii oraz fabularnych smaczków zawartych w samych aktualizacjach do gry. Jeśli jednak nie jesteście jedną z tych osób, których obchodzi fabuła, a zamiast tego wolicie strzelać i kombinować jak szybko utłuc przeciwnika, to dobrze trafiliście, ponieważ nieznajomość fabuły nie przeszkadza w dobrej zabawie, a tej możecie mi wierzyć, w Team Fortress nie brakuje. Twórcy zadbali, żeby gra ociekała z każdej strony humorem, począwszy od zabawnych tekstów postaci, ironicznego głosu komentującego mecze, świetnych interakcji pomiędzy drużyną, po odjazdową broń, ekwipunek, eventy zależne od pory roku i 50 oficjalnie barwnie zaprojektowanych map, na których może znaleźć się nawet do 34 graczy w czasie jednej rozgrywki. W grze, oprócz tego, że możemy się wcielić w jedną z 9 odmiennych klas, to mamy również 7 różnych oficjalnych trybów gry. M.in. zdobądź flagę, punkty kontrolne, kontrola terenu, ładunek, arena, król wzgórza i podstawowy, z którym warto zapoznać się na początku naszej przygody, czyli trening. Dla osób spragnionych trybu Player vs Environment, czyli gracz kontra środowisko, przygotowano oczywiście takie same tryby z postaciami kontrolowanymi przez komputer, a dodatkowym, jednym z nowszych trybów ogólnie w grze jest tryb man kontra maszyny, w którym gracze wspólnie łączą siły, aby powstrzymać inwazję hordy bezmózgich robotów, chcących zniszczyć obie korporacje. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie warianty są łatwe do zrozumienia i już po pierwszej rozgrywce odnajdziemy swoją rolę w danym trybie rozwałki. Na deser otrzymujemy również wiele nieoficjalnych map i rozszerzeń do gry, które stworzyli jej fani. Poza tym twórcy oddali do dyspozycji mechanikę craftingu, handlu między graczami i wcześniej wspomnianego ekwipunku. Dla osób, które wsiąkły w świat Team Fortress, twórcy zalecają kupno stałego konta premium, które rozszerza dane mechaniki, a które stosunkowo łatwo zdobyć, lecz żebyście nie myśleli, że jest to rzecz, która wprowadza tzw. element pay to win, ponieważ tak nie jest. Dla jeszcze większej różnorodności wprowadzono tradycyjny na platformie Steam system osiągnięć tzw. achievementów, których jest ponad 500 i ta liczba nadal rośnie, a zdobycie niektórych wymaga nie lada talentu i zaangażowania ze strony gracza. Poza tym podczas meczy można znaleźć losowo nowe, dziwne i pokręcone bronie modyfikujące różne statystyki naszej postaci lub dodające inne bariery, które pozwalają na dostosowanie rozgrywki pod naszą strategię, jak na przykład kapelusz z papieru, który ochrani nas przed słońcem, ale na pewno doda nam odrobinę uroku, gdy słodko będziemy rozmazywać się na ścianie po nieudanej akcji. Poza tym część z przedmiotów możemy przetopić na metal, aby stworzyć z nich pukawki, których akurat nie posiadamy, a mogłyby się nam na przykład przydać, aby wypalić komuś tyłek dzięki miotaczowi ognia o wdzięcznej nazwie dopalacz. Postacie oprócz swoich podstawowych broni mają także bronie drugorzędne i bronie służące do walki wręcz. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby komuś ostro przywalić za pomocą skrzynki pocztowej albo nieświeżej ryby. Mapy są bardzo dobrze zaprojektowane i pozostawiają duże pole do popisu dla osób ze zmysłem taktycznym. Osoba dobrze znająca mapę potrafi naprawdę wiele zdziałać, wie jak się ustawić, gdzie strzelić i jak postawić działko, a poza tym wie gdzie można natrafić na apteczki oraz paczki z amunicją, które mogą nieraz uratować życie. Gra jest nastawiona na kooperację. Aby stworzyć drużynę, która dokopie przeciwnikowi, musimy choć trochę wczuć się w naszą postać i dostosować swój punkt widzenia do możliwości, które mamy. Weźmy na przykład postać grubego, Rosjanina zafascynowanego bronią palną, który jest bardzo żywotny, acz powolny i sieje postrach swoją ulubioną zabawką, czyli miniganem. W starciach wręcz gruby posiada dużą kolekcję różnego typu rękawic bokserskich,
Gruby sam w sobie może wzbudzić u gracza sympatię swoją szczerością i otwartością na świat. Jednakże gdy nadchodzi taka potrzeba, on i Sasha prują przez pole bitwy bez zawahania, deptając po dużym stosie ciał. Z kolei dobrym partnerem dla Grubego może być postać medyka, szalonego naukowca pochodzenia niemieckiego, która świetnie sprawdza się jako pomoc w nagłych przypadkach, gdy płoniemy, krwawimy lub po prostu już mamy mało życia. A to wszystko za sprawą broni o nazwie Medigun, która pozwala na leczenie swoich współtowarzyszy. Dodatkowym atutem broni medyka jest możliwość zwiększania życia do 150% na krótki okres czasu lub włączenie wcześniej naładowanego ładunku Ubercharge, który zależnie od posiadanej broni może dać medykowi i postaci leczonej chwilową nieśmiertelność, ciągłe strzelanie trafieniami krytycznymi lub inny jakiś pozytywny efekt. Klasa medyka jest oczywiście mniej żywotna niż Gruby, ale za to bardziej ruchliwa i z możliwością regeneracji zdrowia, a w starciach z przeciwnikiem nie jest bezsilna dzięki np. karabinom strzykawkowym lub broniom używanym do walki wręcz, takim jak amputator lub uberpiła. Nemesis i całkowitym przeciwieństwem Grubego może być Scout, bardzo zwinna i wyszczekana postać, która uwielbia się przechwalać. Jej głównym założeniem jest być ciągle w ruchu, kpić po drodze z kogo popadnie, strzelać z dubeltówki lub pistoletu, a gdy zachodzi potrzeba uciekać, by powrócić po chwili z pełnym zdrowiem i ponownie zuchwale dogadywać przeciwnikom, dodatkowo okładając ich kijem baseballowym. Dzięki umiejętności podwójnego skoku możemy unikać pocisków, które w łatwy sposób mogłyby wyzerować skromną ilość zdrowia, którą dysponuje Scout, a dzięki prawdopodobnie wspaniałemu uśmiechowi 2 razy szybciej zdobywamy strategiczne punkty rozlokowane na mapie i 2 razy szybciej pchamy wózek kolejowy, który musimy dostarczyć do wyznaczonego miejsca. Kolejnym weteranem zmagań na arenie gry jest żołnierz, typowy wojskowy nacjonalista, który ma nie do końca równo pod hełmem. Polecany dla początkujących graczy, ponieważ doskonale nadaje się do obrony i do ataku, a wszystko za sprawą charakterystycznej bazuki, którą dzielnie dzierży w swoich dłoniach. Żołnierz to twarda sztuka, poruszająca się na polu bitwy stosunkowo wolno, lecz dzięki swojej bazuce, która poza szybkim eksterminowaniem wrogów, pozwala mu także wykonywać rakietowe skoki, które są jedną z podstawowych taktyk dla żołnierzy i demomenów. A propos speców od materiałów wybuchowych, pijący nałogowo cydr, Demomen to klasa hybrydowa, nie za szybka, nie za wolna, nie za wytrzymała, nie za słaba, obsługująca różnego rodzaju granatniki, służące zarówno do ataku, jak i do obrony danej pozycji. Nasz jednooki Szkot jest także klasą dobrze walczącą wręcz, działającą z często bombowo zaskakującym efektem lub w przypadku tarcz pozwalającym na długą szarżę, która w spotkaniach bliskiego stopnia zakończyła już niejeden marny żywot. Rozgrzejmy teraz atmosferę i porozmawiajmy o Pyro, szybkim, maniakalnym zabójcy, zakochanym w podpalaniu wszystkiego, co czuje ból i potrafi krzyczeć. Nikt nie wie, kim tak naprawdę jest Pyro i czy w ogóle można mu nadać ludzkie cechy. Ubrany w azbestowy kostium z maską gazową i własnym skrzywionym postrzeganiem świata, bardziej może przypominać postacie wykreowane w filmach takich jak American Psycho lub Fight Club, niż jako normalnego członka drużyny. Dzięki własnoręcznie stworzonemu miotaczowi ognia, Pyro rzecz jasna może podpalać innych graczy, co pozwala mu zabić kogoś nawet jeśli zginie wcześniej on sam oraz pozwala mu na wykrycie niewidzialnych szpiegów. Dodatkowo może użyć drugiej funkcji miotacza ognia, którą jest sprężone powietrze, które może odbić rakietę wystrzeloną z bazuki, zaskakując nadawcę w niemiły sposób. Poza tym sprężone powietrze może ugasić płonącego towarzysza, zmieść bomby samoprzylepne ze strategicznego punktu lub po prostu po chamsku kogoś zrzucić w przepaść. Przyznaj, że o takich wykorzystaniach miotacza ognia nawet nie marzyłeś. Nie musisz polegać na innych, jeśli nigdy nie chybiasz celu. Taką dewizą oczywiście posługuje się Sniper, Australijczyk z maczetą i słoikiem substancji, którą naprodukował przy długim, bezpiecznym kampieniu poza linią frontu, pozwalającą obniżyć morale wroga, który w tym momencie staje się wyjątkowo czuły na obrażenia. Snajper to typowa klasa znana z innych gier. Luneta, głowa, bom, trup. Szczególnie przydatna przy uśmiercaniu strategicznych celów, jakimi są medycy lub uśmiercania po prostu powolnych celów, takich jak Gruby. Jego główną zmorą są klasy szybkie, takie jak Scout oraz szpiedzy. Myśląc o szpiegach, mamy przed oczyma wyrachowaną, spokojną i bardzo tajemniczą postać, która zazwyczaj zamawia martini wstrząśnięte, niezmieszane oraz pali papierosa. Tak też jest w tym przypadku. Nasz francuski przyjaciel, łamacz kobiecych serc, mimo swojej miernej postury nadrabia to sprytem i intelektem.
oraz paroma drobnymi gadżetami pozwalającymi m.in. na niewidzialność, fałszowanie własnej śmierci, niszczenie konstrukcji inżyniera oraz przebieranki mające zmylić drużynę przeciwną. Szpieg, jak na prawdziwego skrytobójcę przystało, posiada w swoim arsenale broni wręcz jedynie nożyk, który wbity raz w plecy likwiduje każdy cel po cichu i bezboleśnie. Przynajmniej tak twierdzi szpieg. Klasa idealna dla miłośników różnego typu rewolwerów i pistoletów oraz dla bardziej doświadczonej mieszanki graczy. Na koniec do omówienia pozostała nam ciekawa persona, jaką jest inżynier. Konkretny facet z Teksasu, który wie, co ma zrobić, żeby się nie narobić. Podstawowa klasa, jeśli chodzi o obronę punktów strategicznych. Dzięki wybudowanym przez niego teleportom pozwala całej drużynie przemieszczać się o wiele szybciej na mapie, a dzięki stacji zaopatrzeniowej, którą jest zasobnik, może leczyć i uzupełniać amunicję każdemu sojusznikowi, który się do niego zbliży. Najciekawszym gadżetem jest działko strażnicze, które automatycznie usuwa wszystkich przeciwników w swoim zasięgu. Jeśli zaś inżynier posiada poskramiacz, w sensie joystick sterowniczy, to może on bezpośrednio sam sterować działkiem, zabijając kogo mu się żywnie podoba, z drygiem i spokojem godnym prawdziwego inżyniera. Team Fortress 2 to niezwykle rozbudowana gra z ogromną dawką humoru, pozwalająca na dużą swobodę działania i prawdziwą współpracę drużynową, w której każdy ma jakąś rolę, którą może spełnić, dostosowując ją do swojej strategii. Nie pozostaje nic innego, jak tylko ubrać odpowiedni kolor i mordować niebieskich, czerwonych, niebieskich, czerwonych, niebieskich.